Karol, moja Aga jest w ciąży. Jezu, to wspaniale. No? Jezu, to gratulacji. Moment, kiedy dowiaduję się, że będę ojcem, to po prostu unosiłem się na ziemię. Miałem tak, że przez tydzień chodziłem, nie chodziłem, tylko po prostu latałem nad chodnikami. Pamiętam, że to był maj i po prostu razem z mamą mojego syna po prostu cieszyliśmy się, skakaliśmy z radości. Teraz jak o tym opowiadam, to mam normalnie gęsią skórkę. Ale super, Aga, gratuluję ci. I teraz 3 słowa rady na ojcostwo. Wiesz co? Jest takie powiedzenie fantastyczne. Małe dziecko, mały problem, duże dziecko, duży problem. To jest nic. Cieszcie się tymi małymi dziećmi, bo potem, jak one zaczną dojrzewać, dorastać, to się zaczyna problem. Ale na razie jesteście w fenomenalnym, fantastycznym położeniu. Wstawaj! Kiedy wyniesiesz choinkę, bo strasznie się z niej sypie. Dopiero, że się nią ubierali. No a ja dopiero co nie byłam w ciąży. A który to już tydzień? 36. To jest ostatnia wizyta? No a potem już, wiesz co. Przyjki za przyj! O ciąży donoszonej mówimy wtedy, kiedy ta ciąża jest pomiędzy 37 a 42 tygodniem. Mamy taki 5-tygodniowy okres, w którym ta pacjentka powinna urodzić. A na tej wizycie standardowej, rutynowej w 36 tygodniu ciąży możemy pobrać taki wymaz jeszcze w kierunku tak zwanego paciorkowca grupy B, czyli tak zwany GBS. Jak pacjentki mówią, jest to taki wymaz obowiązkowy, który musi być pobrany, gdyż stwierdzenie obecności GBS u pacjentki jakby obliguje nas do wdrożenia pewnej profilaktyki. Polega to na wdrożeniu antybiotykoterapii w okresie okołoporodowym. Oprócz tego wykonujemy standardowe badanie ultrasonograficzne oceniające masę płodu, rozwój płodu, wzrastanie, wielkość, badanie KTG, czyli badanie kardiotokograficzne. Jest to badanie określające, czy czynność serca płodu jest prawidłowa i czy występuje czynność skurczowa macicy. Powiedział, że mam przyjść za 2 tygodnie. A wiesz, że to już będzie ciąża donoszona? Fotelik jest? Torba spakowana? Już od 2 miesięcy spakowana. Od tego 36 tygodnia ciąży już te pacjentki trochę częściej zapraszamy. Wykonujemy standardowe badanie położnicze określające stan szyjki macicy, czy są jakieś objawy porodu, czy dziecko się rozwija prawidłowo, czyli badanie ultrasonograficzne po raz kolejny powinno być wykonane. W tym badaniu określamy wielkość dziecka, położenie. No i standardowo wykonujemy badanie tak zwane KTG, które powinno być już w tym okresie ciąży wykonywane przynajmniej raz w tygodniu, jeżeli jest to oczywiście zdrowa pacjentka. Jeżeli pacjentka nie jest zdrowa, jeżeli jest to ciąża powikłana cukrzycą, nadciśnieniem, cholestazą, to takie pacjentki już raczej kierujemy do szpitala celem obserwacji w kierunku porodu już w warunkach szpitalnych. Natomiast jeżeli rozmawiamy o ciąży fizjologicznej, czyli o zdrowej pacjentce i o ciąży bez powikłań, mówimy, że może oczekiwać porodu w domu, wykonując sobie badanie KTG przynajmniej raz w tygodniu. Widzisz? No widzę, no foteliki, te krzesełka, nosidełka. Trochę tego jest, co? No mnóstwo. No i weź ty teraz, tancerz, aktor, skąd my mamy wiedzieć, jaki wybrać? Może byś zapytał jakiegoś eksperta albo kogoś, kto się na tym zna. I co, i to jest ta dobra rada? No, co, a zła? Nie no, najlepsza. Dobra, w gratisie mam jeszcze jedną. Chodź, zobaczysz. Dobrą radę. Dobrą radę. Bardzo ważnym aspektem przy kompletowaniu wyprawki jest wybór fotelika samochodowego. Sprawdźmy, na co w szczególności powinniśmy zwrócić uwagę. Przede wszystkim fotelik powinien należeć do grupy wagowej od urodzenia do 13 kg lub w nowszej homologacji R129 do 85 cm. Pamiętajmy, że powinniśmy wozić maluszka w pierwszym foteliku, koniecznie tyłem, minimum do 15 miesiąca życia. Ważne jest, aby fotelik samochodowy pasował do Twojego auta. Dlatego też zapoznaj się z instrukcją obsługi, bądź spytaj specjalisty, czy dany fotel pasuje do Twojego samochodu. Do wyboru są foteliki montowane na kanapie samochodu za pomocą 3-punktowego pasa samochodowego bądź na bazie Isofix. Baza Isofix jest szybszym, łatwiejszym i lepszym rozwiązaniem, ponieważ niwelujemy możliwość popełnienia błędu podczas montowania fotelika w samochodzie. Sprawdź, czy dany fotelik jest homologowany, czy jest zderzany w niezależnych instytutach, takich jak holenderski TAS International czy niemieckie ADAC. W pierwszym roku będziemy często poruszać się z dzieckiem w foteliku, dlatego ważne jest, aby fotelik był stosunkowo lekki. Dodatkowo sprawdź, czy fotelik posiada uniwersalne złącze adapterów, dzięki którym zamontujesz go do większości wózków dziecięcych.
W codziennym użytkowaniu przyda nam się obszerna budka, która ochroni Twoje dziecko przed promieniowaniem słonecznym i wiatrem. Sprawdź, czy posiada odpowiednie filtry UV. Na rynku dostępne są również urządzenia, które zwiększają bezpieczeństwo dziecka poprzez monitorowanie temperatury w aucie, alarmowaniu przy pozostawieniu samego dziecka, czy w przypadku rozpięcia pasów w foteliku. Słuchaj, Gośka w 3. miesiącu kazała mi już torbę pakować do szpitala. Jak Aga w 6. to jest nic, słuchaj. Ale wiesz co? Zobacz, taka torba z kółeczkami, z rączką będzie ideolo dla ciebie. To jest ta druga rata gratis, tak? Tak. Co? Dzięki. Torba do szpitala. Czy taka walizka może być torbą do szpitala? Tak naprawdę to są doskonałe gabaryty na zapakowanie mamy do szpitala na czas porodu i tych kilku dni po porodzie. Musicie też zawsze pamiętać o tym, że jest taki moment, gdzie tato jedzie do domu, mama zostaje na oddziale sama z noworodkiem i położne pomagają jej się przemieszczać. Także im bardziej kompleksowo, kompaktowo się spakujemy, tym będzie łatwiej później przemieszczać się z oddziału na oddział. Najważniejsze jest to, żeby mama zapoznała się ze stroną internetową szpitala, w którym planuje rodzić, ponieważ większość szpitali zapewnia i pieluszki dla noworodka, i podkłady dla mamy. Nie ma potrzeby, żeby pakować to ze sobą, zabierać, wozić takie właśnie olbrzymie walizki, duże torby ciężkie, to potem sprawia kłopoty. Także kosmetyczka dla mamy, klapki pod prysznic, może wziąć koszulę dla siebie, jeżeli w szpitalu nie ma koszul nocnych na przebranie, leki, które mama na stałe przyjmuje, to jest bardzo ważne. To, co jest istotne, żeby zawsze mama miała przy sobie, to dokumenty. Wszystkie dokumenty z ciąży, ważne wyniki badań, karta ciąży, ewentualnie jakieś dodatkowe badania, które miała robione, ewentualnie jakieś zaświadczenia od specjalistów, jeśli takie posiada. I może mieć 2 butelki z wodą, nieduże, z dzióbkiem będzie jej wtedy łatwiej pić w trakcie porodu czy po porodzie. Pomadka do ust, żeby nawilżać sobie usta w trakcie porodu, ewentualnie może wziąć landrynki do ssania w czasie porodu, jeżeli rzeczywiście będzie miała taką potrzebę i położna powie, że to jest bezpieczne. Tak naprawdę ubranka dla dziecka są potrzebne tylko i wyłącznie na wyjście ze szpitala, więc warto te ubranka do wyjścia ze szpitala przygotować nieco wcześniej, nie zabierać ich ze sobą, bo je przecież przywiezie tato. Warto przygotować sobie plecak, w którym tato będzie miał drobne, na przykład do parkometru. Warto zapoznać się z miejscem, gdzie jest szpital, tak żeby podczas parkowania nie było stresu. Zwykle można wjechać na teren szpitala, ale należy potem opuścić teren szpitala. Woda dla taty albo coś do picia, to co tato lubi, jakieś batony energetyczne, przekąski, kanapki. Warto też, żeby tato miał przy sobie t-shirt na przebranie albo koszulę rozpinaną, kiedy będzie chciał kangurować dziecko, to się może mu rzeczywiście przydać. Ładowarka do telefonu i myślę, że tak naprawdę to są te najważniejsze elementy, które będą potrzebne, ewentualnie chusteczki higieniczne. Noworodki potrafią nas zaskoczyć, dlatego warto zapakować jeden mniejszy komplet, drugi większy, w zależności od pogody oczywiście, która panuje, albo z krótkimi, albo z długimi rękawkami. Dla mamy na pewno to będą ubrania mniej więcej z 6. miesiąca ciąży, czyli nie szykować jej ubrań sprzed porodu, bo na pewno w nie jeszcze nie wejdzie. Może mieć opuchnięte nogi, także jakieś klapki, jeśli to jest lato, luźniejsze buty, jeżeli jest to zima, tak żeby się nie stresowała, nie frustrowała przy wyjściu ze szpitala. I najlepiej, żeby mama sama przygotowała sobie ubrania na wyjście ze szpitala. Nie miałem pomysłu na ojcostwo i jakby ja chciałem mieć dzieci. Wychowałem się sam jako jedynak. Zawsze mi brakowało gdzieś brata, siostry, osoby, z którą mógłbym dzielić, nie wiem, zabawki. Ja zawsze byłem taki, że na podwórku czy gdzieś w bloku, bo ja się wychowałem na blokowisku, zawsze dzieciom wszystko dawałem. Sam wolałem nie mieć, a wszystkim innym oddawałem i zawsze mówiłem do mamy, czemu ja nie mam brata, czemu nie mam siostry. Jak dojrzałem, w jakiś sposób doszło mi do głowy, że już chcę zostać tym ojcem, to pomyślałem, nie chciałbym, żeby mój syn był sam i żeby się wychowywał tak jak ja, tylko żeby po prostu miał też brata czy siostrę. I teraz na tym etapie, kiedy już mój syn ma prawie 2 lata, nagle mówię, chyba nie chcę mieć drugiego syna lub siostrę. Nie, śmieję się oczywiście, ale ja kocham wracać do domu. Dom dla mnie to jest taką ostoją, spokojem i ten moment 9 miesięcy, kiedy wiedziałem, że Małgosia jest w ciąży, to chciałem jak najwięcej czasu spędzać z nią i być przy niej. No ale do czasu. To było do czasu, kiedy pierwszy raz poklnęła na mnie i w ogóle dała mi po prostu taki pokaz. O,
taki na przykład, o. Jumbo, odejdź, teraz nie rozmawiamy, teraz ja tutaj rozmawiam z przyjacielem. Pamiętam oczywiście najcięższe sytuacje, no to humory, nerwy, krzyki, płacze. No i w tym momencie właśnie przychodził ten psycholog, Jumbo się powiedzieć, który jest z nami, nasz piesek, który też z nami przeżywał całą ciążę i był naszym takim pierwszym naszym synkiem. No i chyba jest do dnia dzisiejszego i on też z nami to przeżywał. Ale wracając jeszcze do Małgorzaty, to ja pamiętam, że po prostu 3 dni awantury, 2 dni śmiechu, talerze tłuczone po podłodze, potem przytulanie, kochanie, więc skrajne emocje i powiem szczerze dzisiaj, że to było fajne. Ja to lubię właśnie, żeby tak coś się działo, żeby nie było wszystko pięknie, ładnie, tylko żeby była taka sinusoida. I to tyle w tym odcinku. Zapraszamy na kolejne, a więcej szczegółów na kindercraft.pl/serial. Kindercraft. Easy with kids.